Patrzcie, jak mały tam wystaje. O Boże, jakie to jest słowo. Z torby. Jak się schował. Przed nami najbardziej znany most w całym Sydney. Była wizytówka właśnie tego miasta. A tutaj zaraz wyjdziemy i zobaczycie piękną operę. O, tutaj właśnie są te Red Kanguro, to takie dobite, co wygląda jakby na siłownię łaziły. Widziałem na internecie takie. No i dojechaliśmy właśnie na Bondi Beach. Najbardziej popularna plaża tutaj, jedna z 70. No i zaraz tam dotrzemy, wam pokażemy, jak wygląda. No i siemanko, w drugi dzień z serii po Australii. Jesteśmy dokładnie w Sydney, a dokładnie w downtown? To się mówi downtown tutaj czy w centrum? Nie, to się nie mówi downtown, teraz nie pamiętam, czego teraz ci powiem. Jesteśmy po prostu w Sydney, a przed chwilą byliśmy dokładnie na Chinatown i zmierzamy do opery. Wczoraj mogliście w odcinku zobaczyć, jak wyglądało w nocy. Dzisiaj zobaczycie w dzień. Jestem dokładnie po treningu boksu, dobrze zaczęty dzień. Mamy świetny plan na dzisiaj. Teraz kawka przy operze, następnie jedziemy na plażę Bondi Beach, czyli najbardziej znaną plażę. Nie jedziemy wam po prostu ją pokazać i zobaczyć sobie sami, bo jest podobno najpiękniejszą plażą. Byłam tam. No i co, jest naprawdę taka ładna? Jest bardzo ładna, jest naprawdę jest super. Chociaż ja jestem większą fanką Manly Beach. Manly Beach jest Ona jest ładniejsze? troszkę dalej, ale tam jest taki fajniejszy klimat, bo tam jest tak bardziej, nie wiem, jak jakieś Kalifornia, ale w Kalifornii nie było, więc nie wiem, ale tam jest tak bardziej Jest fajnie, no, lepiej. No to vibe, ale zobaczymy. spróbujemy i tam pojechać. A jutro jedziemy na Kangury. Zobaczymy, czy się to uda. Mamy stąd 140 km trasy. No ale jedziemy. Jedziemy, a następnie w poniedziałek plan jest taki, że bierzemy kampera i ruszamy w podróż. Jeśli nie widział ktoś pierwszego odcinka, sprawdźcie, bo tam jest dokładnie powiedziane, co będzie, znaczy dokładnie to nie jest nic powiedziane, bo dokładnie to nawet nie mam nic zaplanowane. No właśnie. Ta trasa głównie to będzie w większości spontan. Po drodze z dnia na dzień będziemy szukać ładnych miejsc, żeby wam je pokazywać i żeby sami oglądać oczywiście. Ale ogólnie trasa będzie przebiegała tak, że stąd do Melbourne, z Melbourne do Adelaide, a z Adelaide do Perth, a później albo Papua Nowa Gwinea, albo Nowa Zelandia, albo na odwrót, że będzie najpierw Nowa Zelandia, a później Papua Nowa Gwinea. To się wszystko okaże, gdzie będą lepsze loty i gdzie będzie taniej. Bo ogólnie te dwa kierunki są turbo drogie i tyle. Co do cen, jakie są tutaj w Australii, już troszkę zobaczyliśmy, ale to w osobnym odcinku pokażemy. Ale jak na razie twierdzę, że nie jest jakoś turbo źle. Nie jest. Mieszkałem wiele lat w Londynie i takie ceny też tam były, także Nie jest turbo źle, ale jest turbo zimno. jest zimno. Jak Jest się człowiek strasznie. przedstawia z takiej Tajlandii, ja cały czas po prostu zamarzam, ale są ludzie, którzy chodzą w krótkich rękawkach. O, Patrzcie właśnie, na nas, wszyscy. a tutaj I w krótkie spodenki, krótkie tak. rękawki. Ja byście, no Wiem, że jest tak około 17-18 stopni. tak. To moim zdaniem to nie jest pogoda na krótki rękaw, ale Jest tak, jakbyście wyglądali przez okno i popatrzyli, jak się ubrać, to patrzycie najpierw na lalę, zimna, nie wiem, później na chłopa, który idzie w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku i w japonkach. Ale ja po prostu Ciężko. wychodzę z założenia, wczoraj jak spacerowaliśmy przy operze i było mnóstwo dziewczyn, które chodziły po prostu w sukienkach na ramionczkach, a ja byłam w dwóch bluzach, nie, szalika jeszcze wtedy nie miałam, dzisiaj sobie No. kupiłam i zamarzałam, więc najważniejsze jest, żeby było ciepło, a nie, żeby było ładnie. O, dokładnie tak. No i muszę wam od razu coś powiedzieć, bo sprawdziłem teraz mikrofon, który kupiłem i w miejscach, w których nie wiem i tak dalej, to nie będę go używał, bo się nie sprawdza. Dźwięk jest trochę dziwny. Zresztą możecie słyszeć, znaczy teraz go nie używam, teraz odłączyłem go.
i jest, myślę, że jest dużo lepszy niż jak jest włączony. Także będę go używał tylko w miejscach, w których wieje, bo coś mi w nim nie gra. Co do tego, jak wygląda tutaj na ulicach, to mam bardzo mieszane uczucia, bo trochę wygląda jak w Stanach, bo no tak mi tutaj przypomina, trochę jak Stany, a inne dzielnice znowu przypominają mi bardzo Anglię, jak w Londynie wyglądało. Także jest tak pomieszane. Jak ktoś z Was był w Sydney, to napiszcie, co uważacie, czy macie podobne zdanie do mnie. Kolejna rzecz, która tu się mocno rzuca w oczy, ilość Azjatów. Tutaj jest naprawdę więcej Azjatów niż w Azji. Nie no, żartuję. Ale wyczytałem, że ogólnie, nie wiem, czy w całej Australii, czy w samym Sydney jest ponad 100 różnych narodowości, ale Azjatów to widać tu najwięcej. Inni ludzie to wyglądają tu bardziej jak turyści po prostu. A mówiłeś o tym, że w ogóle ludność Australii to są głównie jakby ludność napływowa. Nie ma jako takiej, są aborygeni. Aborygenie, no właśnie. A ja, procent- o właśnie, ja czytałem, że gdzieś można tutaj spotkać aborygenów, że jest takie miejsce tutaj gdzieś, chyba koło Można, opery czy gdzieś, ale to może byśmy na poszli ile też. to jest tak autentyczne, a na ile to jest komercyjne. A to jest na No 1,000,000% wiadomo. komercyjne. Tak samo jak byłem w Meksyku i ci szamani i wszystko, to też była wszystko ściema dla ludzi, ale możemy akurat iść sobie zobaczyć. No w każdym razie tutaj bardzo właśnie dużo ludzi, to jest ludność napływowa, która ma korzenie tak naprawdę właśnie wszędzie. Mało Wszędzie, jest no. takich Australijczyków w krwi i kości, którzy nie mają żadnych innych gdzieś tam narodowości No. wśród swoich korzeni. Kawałek, o, Polczyk, kawałek i będziemy pod operą. Chciałem zrobić czadowe zdjęcie, bo wczoraj w nocy nie wychodziły takie świetne, także musimy to dzisiaj naprawić. Przed nami najbardziej znany most w całym Sydney. Była wizytówka właśnie tego miasta, a tutaj zaraz wyjdziemy i zobaczycie piękną operę. Wczoraj w odcinku mogliście ją widzieć wieczorem, tutaj byliśmy, ale w dzień to ją trzeba zobaczyć obowiązkowo. Jutro już prawdopodobnie nie będziemy mieli czasu, żeby tu przyjechać, także trzeba było to załatwić dzisiaj. I w ogóle jest wszędzie tyle ludzi, ale to pewnie dlatego, że pogody nie było teraz dość długo. Tak mi napisał jeden Polak, który tutaj mieszka i każdy to chce wykorzystać. Bo jeszcze jutro ma być tylko ładnie, a później znowu się ma popsuć. I zaraz będziemy sobie robić tu fajne zdjęcie. I nie tylko zdjęcie, jeszcze do rolki. Ale ekstra. Ale będziemy mieli romantyczne zdjęcie ala... Tak jak lubimy najbardziej. Takie romantyczne. Przy serduszku z operą. Czaderskie. Jedno z kolejnych marzeń spełnione. Nie sądziłem, że w tym roku będę w Australii. Australię planowałem na przyszły rok, że sobie pojedziemy z Alą. Udało się teraz. Zobaczyłem operę. Zarobiście się cieszę. Nie wiem, co mnie jeszcze czeka tutaj pięknego, ale na pewno wiele fajnych rzeczy. Także śledźcie na bieżąco tą serię. My jedziemy dalej. Jestem właśnie w McDonaldzie i czekam na kawkę, ale chciałbym Wam tutaj zapowiedzieć teraz obóz Muay Thai, który będziemy organizować wraz z moim bratem i Przemkiem na Phuket od 20 czerwca do 3 lipca. Będą 2 tygodnie. W cenie macie zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie, treningi 2-3 razy dziennie, ile będziecie chcieli, hotel z basenem i zajebistą zabawę, a to jest najważniejsze. Na dole macie maila, na którego się możecie odezwać. Tutaj pojawi się teraz plakat. Grzesiu, wstaw plakat. I tak samo możecie go znaleźć na moim Instagramie lub na moim Facebooku. Będzie na pewno fajnie, także polecam bardzo. Chciałem na Bondi Beach spod opery, możecie dojechać 333. No i dojechaliśmy właśnie na Bondi Beach. Tutaj akurat hostel pomalowany fajnie. Najbardziej popularna plaża tutaj, jedna z 70. No i zaraz tam dotrzemy, Wam pokażemy, jak wygląda. Tak
plaża jest w rankingu najładniejszych plaż miejskich na 8. miejscu na całym świecie, a nazwa pochodzi w ogóle od języka aborygenów, które oznaczało silne uderzenie fal. Bondi, ale nie wiem jak to się w ich języku wymawiało, czy Bondi. W każdym razie tak. I to jest taka plaża surferów. Tutaj głównie surferzy przyjeżdżają, przylatują surfować. To jest najsłynniejsza w ogóle plaża w całej Australii. Właśnie idziemy. Ale jeszcze tutaj foteczkę, albo nie, tam dalej gdzieś zrobimy. Może. Co nie widać? Nie, tam dalej zrobimy. Jak coś to się najwyżej przyjdzie ktoś. Zobaczymy. I jeszcze jako ciekawostkę możemy Wam powiedzieć, że opera wygląda tak, a nie inaczej, dlatego że jej architekt, który swoją drogą nie był w ogóle znanym architektem, pochodził z Danii i zainspirował się żaglami jachtów w porcie w Sydney i dzięki temu jakby Wygląda tak jak- obecna opera wygląda tak, jak właśnie wygląda. A ja widziałem jeszcze lepsze kiedyś na takim memie, jak były naczynia poukładane i że od tego to A to może, też. może tak. Moim zdaniem moja opcja jest ciekawsza niż jakieś żagle. No, zapraszam. Lepsze są ułożone talerze Zapraszam. w tym, na suszarce, zdecydowanie. Patrzcie ilu surferów. Nie jest dobry termin, Ta plaża właśnie słynie z tego, że jest surferska. Jeszcze jedna ciekawostka na temat, nie na temat Australii, na temat Sydney. To jest Sydney, to jest najstarsze miasto w całej Australii. Uwaga, i teraz pierwszy budynek, najstarszy budynek w tym mieście został zbudowany aż, uwaga, w 1816 roku. To pewnie jak u was w mieście większość. Nie, właśnie Dużo było starszych. Moje miasto tak. Było No. wcześniej. A zobacz, jak to tak wygląda. O, ale basenik tu jest fajny taki. Patrzcie. Ej, ten basen jest całoroczny w ogóle. Tylko wytrwałam. Idziemy teraz na takie przejście na inną plażę, zobaczyć, a później wrócimy tutaj. Tak, bo tu jest w ogóle bardzo dużo plaż, już o tym wspominaliśmy, że jest 70 plaż, a 70, tutaj no. jest bardzo dużo, jest Coogee, jest Bronte. A która była twoja najlepsza? Co mówiłaś? Wiesz co, ja bardzo lubiłam Manly Beach, ale nie Manly. dla samej plaży, tylko dla takiego Klimatu. ogólnego klimatu, który tam był. Patrzcie, jak ładnie wyrzeźbiony tutaj jest. Wow! Fajne to. No. Tu coś się dzieje, jakiś festyn. No i powiem wam, że ładnie tam, ładnie jest. Podoba mi się ta plaża. W dzień musi być naprawdę bardzo ładnie i jest czysta. Czysty piasek, biały, ładna I widok ładny na te budynki wszystkie. Super. A jak Spoko chcesz jest, naprawdę na spoko. trawce, to sobie możesz na trawce się No. rozłożyć. Naprawdę jest spoko. A tu DJ. DJ chyba coś brał. Yeah, so could I get a leaf pack? Dobry wariat. Bardzo ładnie wykonana praca. A tutaj najlepszy z najlepszych, Bruce Lee. Be water, my friend. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, o co chodzi, Bruce Lee miał właśnie takie powiedzenie: be like water, my friend. Bez my friend, no. Be like water, czyli trzeba się przystosować, być jak woda. Wleje się do szklanki, jest jak szklanka, do butelki jest jak butelka. I on taki właśnie był w sztukach walki. Mógł walczyć z każdym, w każdej sztuce walki i wszystkich pokonać, bo się potrafił dostosować. Wracamy do hostelu, ala drzemka lub pisanie, się okaże, jak dojedziemy. Na A ten ja? moment drzemka. Ale może się zmieni. A ja na siłownię. Nie, jeszcze pierogi najpierw. Aha, jeszcze pierogi najpierw. Kupiliśmy wczoraj pierogi, także musimy sobie je zrobić.
Rano był boksik, teraz jeszcze idę na siłownię. Mieliśmy iść na miasto, ale w sumie idę na siłownię, bo no bo tak i tyle. Białko wojownika. Przyznam, że już niedużo mi zostało. Będą musieli mi wysłać nowe, ale wyślą bez problemu. Polecam bardzo. Super siłownia. Niedaleko tego hostelu, w którym się zatrzymaliśmy. I jeszcze dodatkowo jest za darmo dla tych, co tam mieszkają w hostelu. A ja piłuję cały czas formę. W podróży też się da trenować, pamiętajcie. Gdzie chcecie, wszędzie się da. Zawsze znajdziecie tam godzinkę, żeby potrenować. Trzeba chcieć. Siemanko, w kolejny dzień. Jest dzisiaj tak cudownie, jest fajnie, ciepło. Mamy bluzy, no bo mamy, ale mi jest za ciepło w bluzie, na przykład zaraz ją ściągam. Ale, bo to jest właśnie duża różnica w cieniu, a na słońcu. A w słońcu? W słońcu jest za gorąco, Tak, a w cieniu, a w cieniu jest tak akurat. okej. Dzisiaj świetny dzień przed nami. Jedziemy zobaczyć, porobić sobie zdjęcia z tym, z czym najbardziej kojarzy się Australia, czyli kangury i koale. Powiem wam, że naprawdę chcę mieć zdjęcie z koalą. Naprawdę. Wiem, Nie wiemy tylko, czy się uda. tylko nie na wiem właśnie, pewno, czy nam się uda, no bo wiecie jak to jest, no różnie może być. Ale jeśli teraz się nie uda, to jeszcze na 100% będziemy w takim innym parku w Adelaide i tam na pewno można robić No. fajne zdjęcie z koalami. I zdjęcia, jak się kangury karmi. Zobaczmy, jedziemy sprawdzić. Były 3 miejsca, gdzie możemy jechać. Jedziemy do tego, które jest najbliżej. Mamy tam godzinę trasy. Jeździmy tutaj autobusami. Powiem wam, że przejazdy autobusami nie wychodzą tak źle. No ale to wszystko wam będziemy opowiadać w odcinku, który będziemy robić tutaj o cenach, który się pojawi w przyszłym tygodniu. Chcemy jeszcze zrobić większy research, co i jak. No i tyle. I zrobimy taki odcinek. Bo bardzo dużo osób u Ali na Instagramie pisało, że chce właśnie zobaczyć, że chce usłyszeć o tym, jakie to są ceny i czy jest naprawdę tak bardzo, bardzo drogo, jak wszyscy mówią. Ale dajcie nam jeszcze trochę czasu, Tak, żeby w przyszłym sobie tygodniu. lepiej rozeznać. Na przyszły weekend pokaże się taki odcinek. Ponieważ, no, to będzie Ale na pewno musisz dobry pomysł. sprostować cenę. Aha, i hotelu. przepraszam, no właśnie. Prostuję cenę hostelu, w którym się zatrzymaliśmy. Po 50 zł, to był inny, do którego nie pojechaliśmy. To był najtańszy, który był na bookingu. My wzięliśmy inny, zapłaciliśmy 4100 batów za 3 noce, to wychodzi po 90 zł za osobę. Także Nieco drożej, ale... nieco drożej. No, ale i tak, to jest 180 na 2 osoby. Za tyle nie ma żadnych szans znaleźć tutaj żadnego hotelu. Za raz tyle, no za 400 zł już byśmy znaleźli pewnie, jakbyśmy dali raz tyle. No ale to wiecie, my będziemy tutaj przez miesiąc. Także każda oszczędność jest ważna. Dobra, idziemy na kolejny autobus, mamy 3 przesiadki i odezwiemy się już na miejscu. Idziemy właśnie teraz do tego sanktuary z koalami. Idziemy taką dzielnicą, że po prostu to mi tak przypomina Stany. Ale furka, co? Bardzo tu jest ładnie. No i doszliśmy. Zaraz wam powiemy, ile kosztuje wstęp. I zaczynamy. Wejście tutaj kosztowało 30 australijskich dolarów od osoby, czyli jakieś 90 zł. I najważniejsza sprawa, w całej Australii oprócz Adelaide Queensland jest zakaz przytulania koali. Czyli jest to nielegalne. i grożą za to kary. Czyli tak naprawdę możemy sobie zrobić z koalą zdjęcie, ale przytulić to możemy dopiero jak będziemy tam dalej. I sobie zrobić na rękach, ale to nic. Idziemy, zaczynam. Właśnie. Dzisiaj nie martwcie, nie przyszedłem wam pokazać koni, kucyku raczej. Patrzcie, jakie jajca ma ten kangur. Taki tam żart. Pokazywałem, jakie jajca ma ten kangur. Duże dziecko.
O, tutaj właśnie są te red kanguro, to takie dobite, co wygląda jakby na siłownię łaziły. Widziałem na internecie takie. Ale my idziemy do miejsca, gdzie można sobie spokojnie z nimi posiedzieć, znaczy pokarmić. Bo te tutaj chyba muszą być jakieś, nie wiem, niebezpieczne trochę, że są tak oddzielone. Ja chyba nie widziałem nigdy kangura wcześniej. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Co jest? Oda. Patrzcie, jakie dwie koale. O, ta się chyba obudziła właśnie, bo przed chwilą spała. No elo. Ja muszę mieć obowiązkowo zdjęcie z taką koalą. Ej, pani koalo. Albo panie. Możemy teraz sobie wejść tutaj do koali. A ta śpi akurat. A tamta to wygląda, jakby już prawie spała. Żyją koale aż 18? w rezerwacie 18, ale jeżeli są tak na zewnątrz to 5-10 lat, no bo wiadomo, jest dużo predatorów. Ale już był się liśni i powiedział pan, że są bardzo wybredne i tylko wybierają takie Tylko te świeże, nie? najlepsze No. I nie jedzą tych takich niedobrych. Ile mówisz, że 400 gram dziennie zje taka koala? Że różnie, ale to tak chyba powiedział, no. Ale to jest spoko. Ja wiem, ale jestem ucieszony. Jeszcze co do koali, to kolega Ali właśnie teraz napisał, nie wiem czy pamiętacie, no w sumie na pewno, bo to było wszędzie mówione o tym, jak były tutaj pożary w Australii, jak wyciągali po prostu te koale z lasów i tak dalej, poparzone albo spalone i kangury i tak dalej, no po prostu coś strasznego było. 60 000 koali zginęło wtedy. Tak mniej więcej, no wiadomo, nie są ludzie w stanie tego dokładnie policzyć, ale ponoć zostało ich tylko 100 000, a niektóre źródła podają, że nawet 50 000 koali zostało to jest tylko. straszne, no to patrzcie, naprawdę. a 60 000 podczas tych pożarów zginęło. Szok. Naprawdę straszne. I w ogóle w Australii żyje najwięcej gatunków zwierząt, których nie ma gdzie indziej, które występują tylko tutaj. Tak. Znaczy jest To jest też wyspą, ciekawe. na której właśnie występuje największa ilość gatunków, które nie występują nigdzie indziej, tylko w tym jednym O! miejscu. O, emu. A tu można karmić. Idziemy karmić kangurki. No chodź. Niektóre. Okej. Chyba mnie nie chce. Dobra, idziemy do dużych. Fail. Nie udało się. Miało być tak pięknie. Ja w Adelaide na przykład karmiłam takie, ale tu... Bił z kangurem. Ja widziałem takie rzeczy, widziałem. O kurde, w kupę wlazłam prawie. Kupę tam wlazłem 100 razy właśnie, Aha. to jest najlepsze. A ma małego? Nie, co on tam ma schowane? Małego ma, no. Tak, Co małego. tak gdzieś nie wystaje? Tylko noga? Nie wiem, noga tylko. No po prostu tak się ułożył. No dobra. Chodź tu. Dobra. O, Ale czadzior. nie jeszcze te zdjęcia, które miałam z czego No. wybierać. Zaraz porobię. Grałeś to? Nagrałem, a jak? No panie kangurze, szamaj. Ile można rękę trzymać? To jest, panie kangurze. Jeść się chce pewnie, co? O, ale on cię atakuje, tak mi się wydaje. Weź przestań, nie gadaj. O. Łop go! Solóweczka. To mi się podoba. Nie ma podjadania na lewo. Patrzcie, jak mały tam wystaje. O Boże, jakie to jest słowo. Z torby. Jak się schował. To nie panie kangu? Wow, ty. Próbujemy sobie zrobić idealne zdjęcie. O, czekaj, ale odwróć się.
Halo, halo. Halo panie kangurze. Halo, halo. To łapa wystaje. No, Hej. powiem wam, że bardzo udany dzień. Dla mnie to jest właśnie Australia. Super. Koale i kangury. Mega fajnie, naprawdę. I żeby ktoś nie myślał, że to jest jakieś wykorzystywanie zwierząt i tak dalej, bo one wcale tutaj nie mają źle. To jest trochę tak jak ze stadninami koni w Polsce. To nie jest nic złego, jak się o nie dba i traktuje je dobrze, no to one tutaj naprawdę źle nie mają, uwierzcie. Ale poza tym, teraz przyjechaliśmy tutaj, bo chcieliśmy sobie pokarmić, fajne zdjęcia porobić i tak dalej. Ale w Australii tak w ogóle to w wielu miejscach spotkamy na dziko Tak, kangury. tak, zdecydowanie. Nawet jak tam sprawdzaliśmy, to są plaże, gdzie kangury sobie łażą i tak No dalej. właśnie nie chcielibyśmy. Zobaczymy w wielu miejscach, tylko wiadomo, no to są dzikie kangury i do takich się za bardzo nie podchodzi. A do tych mogliśmy bez problemu, bo one są przyzwyczajone do ludzi. Także super. No i koniec drugiego odcinka. To był naprawdę świetny dzień. Zobaczyliśmy to, co chcieliśmy, znaczy co chciałem ja, bo Ala to już wiedziała wcześniej. Ja chciałem właśnie zobaczyć koale, chciałem zobaczyć kangury, porobić sobie zdjęcia. Zarąbiście. Zapraszamy Was oczywiście na nasze Instagramy. Tutaj macie na dole. Tam możecie widzieć wszystko na bieżąco. No i fajne zdjęcia tam na pewno wiadomo z dzisiejszego dnia. Dzięki wielkie. Jak nie widzieliście wczorajszego odcinka, pamiętajcie, żeby zaglądnąć. Seria po Australii będzie przez cały miesiąc. Także zapowiada się świetnie. Pozdrawiamy serdecznie. My jedziemy dalej. Prawdopodobnie albo jutro ruszamy dalej w podróż kamperem, a jak nie, to pojutrze. Zobaczymy. Nie wiem, czy nam się jutro uda, ale prawdopodobnie tak. Na razie. Zostawcie subskrypcję.